Jeżeli chodzi o budowanie takich dużych projektów, czyli typu Behemoth, Recydywista czy Hard Rock Cafe, to najbardziej lubię moment, w którym podejmujemy się tego, że jest start, zaczynamy budowę. Bo to jest długi proces, bo pomysł powstaje dosyć długo, on musi też mieć swój moment. Tak jak Recydywista, czyli wytatuowany nasz motocykl, to on się w głowie zrodził jeszcze w czasie szkoły. To był jeszcze był 1900, nie 2000. Był pomysł na to, żeby wytatuować motocykl, a zrobiliśmy go w 2014, czyli to jest przedział jakichś 25 lat. Ale to musiała cała firma powstać, wszystko musiało się pozmieniać i trzeba było odwagi i mocy przerobowych, żeby się za to zabrać. Także moment, w którym zaczynamy pracę, jest dla mnie najlepszy. To znaczy, że teraz robimy, on już jest dopracowany, ten projekt, teraz zaczynamy pracę. Później cały ten proces budowy jest fajny, ale nie tak jak dla mnie jak start, jak moment rozpoczęcia projektu. Czego nie widać w tym projekcie, jeżeli chodzi o mój odbiór, to wydaje mi się, że celu. Że tego najbardziej nie widać, że ludzie po prostu nie widzą celu, dlaczego i po co coś takiego powstało. Dlaczego ktoś zrobił Behemoth Bike? Po co? Większość ludzi się patrzy na tego potwora i mówi, że jest brzydki, paskudny, ohydny, fantastyczny. Czy to jeździ, pukają, czy to jest prawdziwe. I trzeba naprawdę się postarać, trzeba naprawdę opowiedzieć ludziom, dlaczego ktoś zrobił taki motor, a nie inny i w jakim celu go zrobił. To jest trochę jak z obrazami. Wczoraj miałem taką sytuację. Byliśmy u znajomego, który robi mi tatuaże i on ma obraz, który stoi tam za nim. Nie? No i fajny, ciekawy, naprawdę działa. I zapytaliśmy się go, co jest na tym obrazie. On mówi, że tu jest skoczek samobójca. Nie? Tam nie ma skoczka samobójcy, żeby naprawdę wytężyć umysł, żeby zobaczyć, nie? Że tam jest skoczek samobójca. I tu jest pytanie, ale po co jest ten skoczek samobójca? Nie? No bo patrzysz na jakieś dzieło sztuki, patrzysz na motocykl, patrzysz na obraz i sobie myślisz, dobra, fajne, nie? Odbieram to fajnie. Tylko po co ktoś coś takiego namalował? Nie? W jakim celu? Co chciał tym wyrazić? Nie? Ale czy tak naprawdę potrzebna jest odpowiedź, czy ktoś coś chciał tym wyrazić? Bo ciężko mi jest wytłumaczyć komuś, że po prostu miałem chęć zbudować takie coś. I tyle. To jest jakby moja ekspresja. Moja ekspresja wyrażona tym oto produktem. A ludzie zawsze szukają celu, a czasami tego celu w ogóle nie ma. I to jest ciężko wytłumaczyć ludziom. Jest 3 projekty w mojej głowie, które myślę, że przebiją i Recydywista, i Behemotha razem wziętych. To są takie naprawdę duże projekty. Bardzo dużo jest tam myśli w nich. Po prostu one będą ciężkie do zrozumienia. A jeżeli ktoś naprawdę poświęci chwilę czasu na to, żeby zrozumieć, dlaczego te motocykle są takie, a nie inne, to będzie to pewien przełom w branży. Przynajmniej ja tak uważam. Będzie to przełom w branży, bo to są naprawdę kosmiczne pomysły. I zrobimy je. Ja je zrobię na pewno, tylko że na to też trzeba czasu. One muszą mieć odpowiedni moment, one muszą dojrzeć też u mnie w głowie. Firma musi dojrzeć do tego, żeby się zabrać za te projekty. I są spektakularne rzeczy. Może nie chodzi mi o budowę, chodzi mi o wizję, chodzi mi o samą myśl, w jaki sposób chcę podejść do motocykla i co chcę tym motocyklem wyrazić, przedstawić, jaką rzecz, historię. To jest największy błotnik, kurwa, jaki powstał chyba na świecie. I to jest chyba największy zbiornik, jaki do tej pory zrobiliśmy w Game Over. To jest na pewno największa konsola, jaką kiedykolwiek zrobiliśmy. A na 100% to jest największe koło, jakie kiedykolwiek powstało, bo to jest 30 cali. Ale jest jeszcze jedna w tym motocyklu większa rzecz. To jest największy kufer chyba, jaki kiedykolwiek widziałem. No i tak to będzie wyglądać. Największy nasz motocykl. No, my dyktujemy warunki, my mówimy, jak coś ma wyglądać. I to nie jest tak, że nie interesuje nas klient, bo klient przychodzi i czegoś od nas chce, ale skoro klient przyszedł do nas i mówi, że chce od nas motocykl, to znaczy, że nasze produkty zrobiły na nim wrażenie. Więc skoro podoba mu się nasz styl, jakość, wykonanie, wykończenie i wszystko, więc jakby może nam tylko nakreślić, w którą stronę chciałby mieć swój motocykl, w jaką stronę sportową, turystyczną, jakie kolory go interesują, ale reszta
Moim zdaniem to jest całkowicie po naszej stronie. To już my możemy mu dać kilka pomysłów do wyboru, ale żeby on sam sobie coś wymyślał, to chyba, że wymyśli coś genialnego, to wtedy dziękujemy i bierzemy, nie? Ale przeważnie to staram się jakby trzymać trochę klienta z dala od projektu. Ulubiona anegdota z Gocem to jak zrobiliśmy Batmana do Nigerii. Znaczy na początku nie był do Nigerii, bo był dla takiego naszego klienta, a później gubernator Nigerii się odezwał, że chce go kupić, bo zobaczył go w magazynie. Zrobiło się głośno i było u nas kilka wypraw tam ze szkół, z przedszkoli, między innymi z przedszkola mojej córki młodszej. No i tak siadali sobie na tego Batmana, zakładali kaski i różne tam rzeczy. No i taki mały podchodzi do mojej Leny, patrzy na nią, na mnie i mówi: twój tato jest Batmanem. To było dosyć ciekawe. Ja lubię pracować w chaosie, lubię budować sobie presję. Jeżeli im większą mam presję, tym bardziej efektywnie mi się pracuje. Więc jakby stawiam sobie kilka projektów naraz. To nie jest tak, że jak nie wyjdą, to dobra, przeszło i poszło i nic się nie dzieje, nikt na to nie będzie zwracał uwagi, tylko jakby buduję napięcie, wszystkim mówię, ustalamy termin, ustawiamy, gdzie mamy jechać wtedy i sama ta presja i tworzenie też presji na ludziach buduje większą efektywność, ale wokół tego tak popatrząc, jakby ktoś z boku przyszedł i zobaczył na całą tą strukturę tej firmy, to jest gigantyczny chaos, który jest w pewnym sensie poukładany, czyli taki król poukładanego chaosu. Geniusz podaje nad chaosem, tylko idiota. Może i tak, tylko idiota ma porządek. 3 takie szalone motocykle jeżdżą w Nigerii. Można je zobaczyć zawsze w grudniu, bo gubernator Nigerii stanu Cross River otwiera nimi karnawał. Jest to Batmobil Scorpion 5-metrowy i teraz popłynął drugi Batmobil. Trochę tych motocykli jeździ w Stanach Zjednoczonych, jest kilka w Niemczech, jest jeden w Szwecji, sporo w Polsce, reszta tu. Większość tych najlepszych, najfajniejszych jest tu. Szczerze mówiąc, jestem słabym znawcą klasycznych motocykli, bardziej jara mnie posiadanie takiego motocykla i szukam sobie takich perełek i bardziej, że tak powiem, cieszę się, że on sobie wisi na ścianie, niż miałbym nim jechać. Ja nie jestem takim motocyklistą, który lubi grzebać w gaźnikach i kocha stare rzeczy. Ja kocham stare rzeczy, ale może nie, żeby podróżować z nimi na co dzień. Jestem bardziej wygodnicki niż hardkorowym bikerem. Więc posiadanie tak, jeżdżenie słabiej. Pomysł ten zrodził się tutaj przy paleniu gumy w tym salonie, bo z ekipą Stunt Story robiliśmy już taką akcję. Wtedy się zrodził ten pomysł, żeby pobić rekord Guinnessa. There's final checks before moving to the starting point. Team is ready. This is it. This is the moment where the clutch gets dropped and the rubber gets burnt. Coś takiego fantastycznego w motoryzacji, że ludzie tak bardzo się utożsamiają z tymi wszystkimi pojazdami. Oparłbym to na cytacie Williego J. Davidsona, który kiedyś powiedział, że Harley Davidson jest najlepszym środkiem do wyrażenia samego siebie i uważam, że to jest świetny cytat, ponieważ co może Ci być bliższe? Z czym więcej spędzasz czasu? To jest jak kiedyś rycerz miał swojego konia i podróżował po bezkresach. Dawało mu to możliwość do szybszego przemieszczania się z punktu A do punktu B. W tej chwili są to samochody, motocykle, samoloty i inne rzeczy, aczkolwiek dla mnie motocykl, nie? Samochód może też jest fajny, ale bardziej służy do przemieszczania się, a motocykl ma coś w sobie bardziej osobistego, coś bardziej... Trzeba na więcej rzeczy uważać jadąc motocyklem, więcej rzeczy chcecie zabić. No niestety w samochodzie jesteś otoczony puszką i przemieszczasz się tylko z punktu A do punktu B,
motocykl musisz czuć, musisz go jakby okiełznać. No to jest jak dzikie zwierzę, które oswajasz. I jeżeli już oswoisz ten pojazd i zaczynasz go kontrolować, to nie ma przyjemniejszej rzeczy niż kontrolować takiego potwora pod sobą i jakby ty masz nad nim władzę. I jednocześnie tak się przyzwyczajasz do niego, tak się utożsamiasz z tym motocyklem, że możesz wiele rzeczy w nim zrobić, jakby podpasować pod swój charakter. Chcesz, żeby ten motocykl był częścią ciebie, a nie tylko kolejnym produktem służącym do przemieszczania się. Coś jest takiego w tych motocyklach, ja przynajmniej to czuję. Znaczy obecnie w tym takim szaleństwie trochę ekologicznym, to myślę, że cała ta branża motoryzacyjna pójdzie w ekologię i większość rzeczy będzie elektrycznych. To też stało się modą, więc a moda trochę kreuje rynkiem. Pewnie też moda na nostalgiczne motocykle na wielkich spalinowych silnikach, ona nie umrze, ale na pewno będzie mniejsza. No to nowe pokolenie to już nie jest takie pokolenie, które chciałoby jeździć wielkimi, mocarnymi pojazdami, to jest bardziej pokolenie smartfona i wszystko będzie chciało mieć jakby bardziej inteligentne i bardziej dopasowane do swoich aplikacji, a nie do swojego może jakiegoś odczucia. Czy to jest fajne, czy nie, ciężko mi powiedzieć. Dla mnie, jako może troszkę redneka w motoryzacji, bym powiedział, że to nie jest fajne, że jednak te nowinki techniczne mają trochę mniej duszy i zabierają nam te przyjemności. Zaczynają za nas myśleć i za nas czuć, co jest złe, bo jednak jeżeli to my mamy władzę nad danym sprzętem, a nie sprzęt przejmuje nad nami władzę, moim zdaniem jest lepsze dla człowieka jako jednostki. Ale zobaczymy, może wymyślą jakieś super paliwo jądrowe i wtedy dopiero będzie zabawa na firmie. A może pójdzie w tą stronę. Na pewno ja będę dążył bardziej w stronę paliwa jądrowego niż elektrycznych pojazdów. Ja uwielbiam książki historyczne i uwielbiam biografię i literaturę faktu. Ja staram się nie czytać jakichś książek, opowieści, science fiction, takich rzeczy, to mnie może troszkę mniej interesuje. Uwielbiam też geopolitykę, to też jest jakby mój konik, a ostatnimi czasy głównie biografię. Na przykład Steve Jobs, Isaacsona czy Leonardo da Vinci, też jego wielcy innowatorzy, fantastyczna książka o rozwoju komputera. Jest też taki 3 tomy książki, czyli Sapiens, Homo Deus i 21 lekcji na XXI wiek. Genialna, to jest praktycznie o całej ludzkości. Uwielbiam też teorie spiskowe, bo uważam, że świat w ogóle nie jest taki, jak w tej chwili my go widzimy. Więc dla mnie takim przykładem, idealną książką do tego, żeby opisać, jaki tak naprawdę skomplikowany jest świat, to jest 1984 George'a Orwella. Folwark zwierzęcy Orwella, Nowy Wspaniały Świat, przecież genialna książka. Stanisław Lem, tam jest wizja. To jest fajnie, jeżeli się zna danego autora, wie się, w jakim czasie on żył, czyta się książki, które zostały napisane na przykład w latach 60., 50. i tak naprawdę teraz się istnieje w tym czasie, nie? Bo w tej chwili jest taki postęp cywilizacyjny, że uważam, że poprzednie pokolenie to nie jest poprzednie pokolenie, to jest poprzednie razy 5. Te przeskoki pokoleniowe są tak ogromne, że jedno pokolenie za drugim już nie ma szans nadążyć. To jest zupełnie inna rzeczywistość. Ciężko się w tym odnaleźć, więc jeżeli ktoś w latach 50. pisze o takim jakby świecie w 2300, 2400, to ten świat już jest w tym momencie, to wszystko się już dzieje. Mam 2 córki i mam syna. Wiadomo, że każdy się cieszy, jeżeli dziecko idzie trochę w twoją stronę i
lubi to, co ty lubisz. Na początku wszystkie dzieci lubią to, co robią rodzice. Ja robię może niespotykaną rzecz, czyli te moje myśli o zdobyciu całego świata i pozamiatania branżą są, że tak powiem, one też wchodzą do domu, nie? No bo to widać i w telewizji, i w magazynach, i w wypowiedzi, że tu gdzieś tato tam świruje i próbuje coś więcej zrobić. Na pewno dam im dużo możliwości i dużo swobody swoim dzieciom, ale to, jaką drogę sobie wybiorą, to myślę, że nie będę w to ingerował. Jeżeli pójdą w moją stronę, na pewno będę szczęśliwy, ale jeżeli znajdą jakby swój cel i będą w tym spełnieni, też nie ma to dla mnie żadnego problemu. Ważne, żeby się spełniać czymś. Ja się spełniam w swojej branży, jak one będą się spełniać w swoich jakichś rzeczach, to też będzie super. Poland, from Poland, Game Over Cycles, first prize in the sports category. Wow, what the hell is this? In this category you see it's a Sportster engine, the front is from the Sportster, and I think all the rest is handmade on this motorcycle. First prize in the Sportster category, and also he get 2 trophies und er bekommt noch eine Trophäe. People's Choice, ihr habt entschieden, das ist das coolste Motorrad, it's your choice, it's also People's Choice first prize. Congratulations to Poland! Są momenty, w których mam ochotę powiedzieć dość, koniec i odpuszczam, ale też nie mam problemu z tym, żeby sobie odpuścić. Ja bez problemu wsiadam w samolot, lecę do Stanów Zjednoczonych, siadam na motocykl i jadę sobie 15 stanów w ciągu 8 czy 9 dni lub siadam na motocykl i jadę w Bieszczady na 2 dni. Ja nie mam z tym problemu, mogę wyłączyć telefon na 2 dni, później jest przerąbane, nie lubię patrzeć 160 nieodebranych telefonów, ale te 2 dni były fajne. Nie? Do innych się odzwania, do innych. Jakoś to wszystko działa. Działało do tej pory, będzie działać dalej. Co byś powiedział ludziom, jak będą to oglądali za 50 lat? Że jednak miałem rację i paliwo jądrowe jest lepsze od elektrycznych motocykli.